Dość długo zastanawiałem się, jaką rybkę wybrać na dzisiejszy odcinek. Mój wybór padł na legendę dawniejszych czasów i chętnie też sięgamy po tą rybkę w obecnych czasach, gdzie naprawdę bardzo duży jest wybór różnych gatunków ryb w dobrych sklepach akwarystycznych. Teraz takie ogłoszenie do wszystkich tych, którzy mają w swoich akwariach ciekawe rybki, a także te całkiem pospolite, takie jak kakadu, bo dzisiaj właśnie o tej rybce będzie mowa w tym odcinku. Napisz do mnie komentarz lub maila, jak masz jakiś materiał wideo i chciałbyś po prostu, żebym wykorzystał ten film w kolejnym odcinku. Ogólnie, jak zwykle, proszę wszystkich o komentarz pod filmem i lajka. To pomaga mi w rozwoju dalszym tego kanału, więc jeżeli zależy Ci na tym, żeby kanał się rozwijał, żeby pojawiały się częściej filmy, to nie zapomnij zawsze skomentować i zostawić lajka pod każdym filmem. To bardzo ważne dla mnie. Ok, to tyle tytułem wstępu. Nie będę już przedłużał. Zapraszam Was na film z serii Atlas ryb akwariowych. Dzisiejszym bohaterem jest pielęgniczka kakadu. Zapraszam na film. Witam wszystkich w przepięknym świecie akwarystyki naturalnej. Jesteście na kanale Aquascaping TV, a ja zapraszam Was na kolejny odcinek. Dziś film będzie z serii Atlas ryb akwariowych. Krótkie takie wyjaśnienie dla wszystkich tych, którzy może pierwszy raz są na tym kanale, albo pierwszy raz oglądają filmy z tej serii, co to właśnie za seria. A właśnie, to takie krótkie wyjaśnienie. Dlaczego tak rzadko pojawiają się te filmy na moim kanale? Po prostu dlatego, że mało mam jakichś materiałów wideo o różnych gatunkach rybach, dlatego jeszcze raz ponawiam swoją prośbę, jeżeli masz jakiś taki film w domu, bardzo chętnie bym skorzystał z tego, wyślij do mnie, napisz w komentarzu. Słuchajcie, o czym seria? Seria opowiada o sylwetkach różnych ryb akwariowych, a dziś będziemy mówić, jak już wcześniej wspominałem, o przepięknej, niemal majestatycznej rybie z rodziny pielęgnicowatych. Panie i panowie, pielęgniczka kakadu. Ryba ta zamieszkuje przede wszystkim małe rzeki i strumienie w Peru. Można też tą rybę spotkać w rzekach Boliwii oraz Brazylii. Teraz postaram się wypowiedzieć nazwy tych rzek, ale powiem Wam szczerze, że już dawno nie miałem lekcji z hiszpańskiego, a w każdym razie nigdy tego języka nie używałem, więc mogą być niedokładnie wypowiedziane. Ale okej, rzeki te to Ucayali, Amazonka, to było łatwe, Rio Solimaes, Pacheta, Tabatinga. Tak to mniej więcej wygląda. A więc, tak jak już mówiłem wcześniej, na terenach 3 państw, z tym, że trzeba podkreślić, że głównie w Peru, w Brazylii i Boliwii w mniejszych ilościach. Dyformizm płciowy, a po ludzku mówiąc, różnica między samcem a samicą jest widoczna gołym okiem u dorosłych ryb. Samce są o wiele większe od samic i dorastają do 9 cm długości. Ogólnie rzecz biorąc, są masywniejsze i mają to, od czego chyba pochodzi nazwa tych ryb, czyli tak zwany pióropusz, który jest umieszczony na płetwie grzbietowej i przypomina czub papugi kakadu. Dodatkowo mają wydłużone promienie płetw. Samice mają przeważnie kolor żółto-czarny, bez plam czerwonych, tak jak to bywa u samców. Panie są znacznie smuklejsze, skromniej
ubarwione. Dorastają maksymalnie do 5,5 cm długości. Ale skromniej to nie znaczy, że nieładnie. Naprawdę samice też są piękne. Ryby występują w różnych odmianach kolorystycznych, m.in. w pomarańczowej oraz czerwonej i pewnie jeszcze kilku innych, które zostały zmodyfikowane w różnych hodowlach. Mi osobiście podoba się najbardziej odmiana najbardziej zbliżona do dziki, czyli mniej takich przerysowań kolorystycznych, mniej czerwieni, mniej jakichś pomarańczowych kolorów. Najbardziej taka dzika odmiana najlepiej mi się podoba. Parametry wody dla pielęgniczki kakadu. pH między 6 a 7,5, GH między 3 a 12, temperatura wody między 22 a 28 stopni. Więc musicie przyznać, że dość duże te widełki są w tych parametrach wody i powiem Wam, że to taka dość wszechstronna ryba. Ryby przemierzają wszystkie strefy akwarium, ale szczególnie lubią przebywać, jak to pielęgniczki, bliżej dna lub środkowej strefy akwarium. To pielęgnicowate, więc nie należą do najspokojniejszych ryb, ale w sumie nie są jakoś tak mega bardzo agresywnie. Szczególnie w okresie tarła potrafią odganiać od gniazda nawet dyskowce czy skalary, które są od nich o wiele większe. Ale wydaje mi się, że mogą być spokojnie trzymane w akwarium ogólnym z rybami, które mają podobny charakter i podobną wielkość do nich. Nie podskubują ryb, nie są tak zwanymi wrednymi rybami, które podchodzą i tam podgryzają nawet te większe ryby. Przeważnie zajmują się swoimi sprawami, samce oczywiście, jak to samce pielęgniczek, walczą między sobą o terytorium. W akwarium preferuje się system haremu, czyli jeden samiec i ze 3 samice, najlepiej by było. Niekiedy zdarza się, że samiec ma tarło naraz z 2 samicami. Minimalne akwarium dla tych ryb to według mnie około 120 litrów, w których powinno być dużo kryjówek i dobrze powinno być akwarium obsadzone roślinami. Akwarium powinno mieć nie mniej niż 70 cm długości. Przypomnę, to ryby bardzo terytorialne według swojego gatunku. Ryby lubią szukać w piasku pokarmu, dlatego idealnym podłożem dla nich byłby właśnie drobny piasek. Często ryby przepuszczają ten piasek przez skrzela, więc jakby był większy żwir na przykład, to po prostu nie dałyby rady tego robić. Jak już jesteśmy przy odżywianiu, to powiem, że ryby oczywiście najchętniej, jak to zawsze u ryb bywa, przyjmują pokarm żywy, ale też dobrze tolerują pokarm mrożony i suchy, do którego muszą być przyzwyczajone. Pokarm suchy też musi być najlepiej przeznaczony dla pielęgniczek. Teraz są już naprawdę dobrej jakości pokarmy dla konkretnej grupy ryb, więc możemy sobie śmiało kupić specjalny pokarm dla pielęgniczek. Ogólnie chodzi o to, żeby ten pokarm dość szybko spadał na dno. Ryby, które przeważnie żerują na dnie, po prostu rzadko podpływają do tafli wody. Rozmnażanie tych ryb wielokrotnie w dobrych warunkach przychodzi samoczynnie. To właśnie w moim akwarium bez żadnych dodatkowych ceregieli przystąpiły kakadu do tarła. Oczywiście obfity pokarm i urozmaicony przyspieszy tarło i da więcej potomstwa. Można też pobudzić pielęgnicę do rozmnażania, podnosząc lekko temperaturę wody i podając im obfitsze porcje żywej karmy, ale o tym już mówiłem. Ryby te są poligamiczne, czyli samiec trze się na zmianę z 2
a nawet 3 samicami. Po złożeniu czerwonej ikry, w tym przypadku było to na korzeniu, samica nieustannie jej pilnuje, wachlując ją płetwami. Samiec strzeże terytorium. Obie rybki w tym okresie mogą być naprawdę agresywne. Po upływie kilku dni dochodzi do wylęgu. Na początek, jak zwykle, można dokarmiać rybki mikropokarmem. Rodzice pilnują cały czas potomstwa, a odłowienie na rybku powoduje po prostu szybszą gotowość samicy do kolejnego tarła. Po prostu mamy dwie drogi, albo mamy na to warunki i możemy sobie obserwować, jak pielęgniczki opiekują się młodymi rybkami i patrzeć, jak to właśnie wszystko się odbywa, albo po prostu przenosimy ikrę do osobnego zbiornika i tam następuje wyląg tych małych rybek. To ryby, które są sięgane chętnie przez doświadczonych akwarystów, tak jak też przez młodych adeptów tego pięknego hobby. Głównym atutem tej ryby jest ciekawe usposobienie, charakter, kształt i ubarwienie. Ogólnie powiem Wam, że pielęgnicowate są jak dla mnie jednymi z ciekawszych ryb do obserwacji w akwarium. Są ciekawskie i odważne. Jak tam teraz często czyszczę to akwarium, ta maleńka samiczka podpływa do moich rąk i po prostu normalnie skubie mnie po dłoniach, próbując ocalić swoje potomstwo. Bardzo fajnie to wygląda. Minusem akurat tego gatunku jest dość krótkie życie, bo na przykład pielęgniczki kakadu to tylko od 9 do 12 miesięcy. Dlatego natura pomyślała o wszystkim i stąd ta poligamia wśród tego gatunku. Bardzo fajna propozycja dla wszystkich tych, którzy mają odpowiednie warunki dla tej ryby. W dzisiejszym odcinku to by było na tyle. Zapraszam już na kolejny odcinek. Jak zwykle nie zapomnij komentarz zostawić pod filmem i lajka. Cóż, dzisiaj to tyle. Zapraszam już na kolejny odcinek. Do następnego razu. Trzymajcie się, akwaryści. Cześć.